ale wybrałem miejsce Wrocław do życia. Tu założyłem rodzinę, tu kupiłem mieszkanie, ponieważ Wrocław jest bardzo otwartym miejscem. To jest miejsce bardzo przyjazne dla innych społeczności, grup. Nie jest skażone taką historią, takim nacjonalizmem. Nazywam się Tomasz Hartman. Jesteśmy w pracowni Food Think Tank we Wrocławiu. To Food Think Tank to jest grupa ludzi, kolektyw, którzy nie czują granic. Są w stanie to zrobić, przegwałcić różne trudności, po prostu to zrobią. Projektujemy ceramikę, mamy wytwórnię filmów dokumentalnych, pracujemy nad filmem Pierogi Historie z farszem, który ma premierę mieć w przyszłym roku na Florydzie. The very lovely thing about Wrocław is that I had the possibility to express my ideas about Europe as an artist, not just as a curator of the project. And of course that's a very different role to be in, because it has a different kind of freedom, a different kind of possibility to collaborate and to really shape the nature of what happens between people. We found ourselves being hosted by a museum in a public cafe, being cooked for by Food Think Tank, having our imagination about Europe stretched through the ceramics created by artists from the Academy of Arts. And so in a way we were all, I think, hosting each other and being each other's guests, and none of us knew each other. And I think this kind of mix of the roles is really beautiful. Tak, ja myślę, że ta interdyscyplinarność jest bardzo ważna i bardzo dużo wnosi do tego projektu, ponieważ wpływa w różnym stopniu na nasze zmysły. Keramik gerade könnte man als ein Symbol für Europa auch nehmen, weil die Geschichte von Porzellan, von Keramik alt ist wie Europa und die verschiedenen Töne, diese ganze Chemie, die wir benutzen, die kommt auch aus verschiedenen Staaten von Europa. Bei meiner Keramik, ja, das habe ich dann auch so genutzt, dass die einzelnen Länder für mich hier wie Blätter, kann man sagen, die dann zusammengefasst sind in einer Schale. Inspiration for this piece was taste itself. It's supposed to be a machine to extract the taste, but obviously it doesn't work. It's supposed to be an idea that helps us to understand and to realize how blessed we are. It's supposed to be rusty and dirty, just to contradict the whole idea aesthetically. Especially I like to work with porcelain because you have to, fire is really high, but in the end you have a product that can stay forever. I sent a questionnaire to different people in Poland and Polish people in other European countries, asking them to reflect on how Europe tastes to them. And one commonality in all the replies I got was bread. And I thought, wow, this kind of staple of our everyday seems to play a very central role in people's imagination, what Europe is. So I took this idea of bread and I made a story about Europe out of it. To have this translated into Polish was really special. My work has never been translated into Polish before. And it is a real gift to a writer to hear your words transformed. It's really deeply moving and a kind of magic. Nadeszła z maleńkiej wioski w centrum wszystkiego. Było to miejsce podobne do twojego miejsca urodzenia. For me, writing is a way of crossing borders. And I think that if nation states are border guards, then writers and artists are frontier runners. We're always pushing the boundary, trying to cross, trying to leap over the edge. For me, literature is a way of closing the boundary between the self and the other.
We began the meal with bread made from grains that came from all over Europe. I will always treat this particular food with a different eye and experience and enjoy it differently because of Europe's kitchen. I think the fact of breaking bread seems to me like one of the most fundamental, old, contemporary and potentially future rituals we could share. To jest niesamowicie ważne, ponieważ ja teraz piję bulion. Bulion z grzybów, z kwaśnych jabłek zerwanych w lesie, z pieczonych warzyw. To wszystko jest gotowane, wygotowane, z ziołami, z goździkiem. Kubek jest szorstki, przypomina korę drzewa i oddaje mi ciepło, oddaje mi wilgoć. Ja go czuję, co piję przez moje nozdrza. Dotykam tego, jak dotykam lasu. To jest... Pobudzamy się. Jeżeli cały czas się stymuluję zapachem, dotykiem, odświeżam sobie smak. Bardzo mi ważne. Te formy mają bezpośrednio odwiązywać się, mają bezpośrednio mówić o tym, że głównym tematem moich prac jest rozmowa. I to doskonale wpisuje się też w temat smaku Europy, ponieważ smaki dopełniają się, uzupełniają, czasami sobie sprzeczne, czasami konkurują, ale mimo wszystko tworzą całość, cały czas przeplatając się wzajemnie, dopełniając. For the European Kitchen, I proposed a project Errorica, which is about cracking and errors, which looks like mistakes or like problems, but if we know more about it and if we learn about problems which we have in Europe, we can do something with it and we can change it and we can make our community for better. And then during the firing, you know, it cracks more. And here you can see, here there was more glaze than here. That's how it works. And I love it when you are in a space where you can't normally be. So being in the museum at night, it felt a bit naughty, a bit transgressive, and the guests loved that too. You really felt that there was a bit of a frisson of, oh my goodness, how special that we can be here alone at night all together. So over the course of the evening, we changed tables, and the guests who are normally, you know, seated and stay in their places had the possibility to decide who they wanted to sit with and for how long. And this gave the evening a wonderful energy and led to many beautiful and unexpected conversations. Bardzo szczęśliwy, gdyby kojarzyli te miejsce z jakimś zapachem z tej kolacji. Jakby kiedyś byli nasi goście, którzy są teraz, za 5, 10, 15 lat, w jakimś innym miejscu, w totalnym innym regionie, gdziekolwiek. I doszedł do nich jakiś węch, jakaś nuta i by sobie przypomnieli właśnie tą kolację, to był najszczęśliwszym człowiekiem. Jakby się tak wydarzyło. Actually, this project has been so joyful and uplifting in a time when so much has been denied us, in a time when the possibilities to be with each other have been so limited. To be involved in a project which is about imagining and stretching our ideas of how to connect and express belonging and togetherness has been a great source of inspiration and even hope.